Mam moją trusty skarpetkę na telefon. Moja twarz wygląda jak na studniówce. Znaczy trochę, tak mi się wydaje, że wygląda jak na studniówce. Tak. Hej, jestem Lenka i dzisiaj będziemy rysować kredkami. I pogadamy sobie trochę o życiu, o mnie. I dlaczego w ogóle założyłam kanał. Bo myślę, że każdy lubi słuchać o tym, co się dzieje u mnie w życiu. Prawda? Wiecie co? Powiem wam, że kredki to chyba moje ulubione, tradycyjne medium. Lubię to, jak żywe są te kolory, takie intensywne, jak łączą się ze sobą i że są takie jednolite. To znaczy, za każdym razem wiecie, jaki mniej więcej kolor wyjdzie z tego, nie tak jak na przykład z farbami, które trzeba mieszać i liczyć, że nie zrobiło się szarego albo błota. Ja używam kredek Faber-Castell Polychromos? Nie mam pojęcia, jak się to wymawia. Ale powiem wam, że nie miałam styczności z innymi kredkami tego typu. Miałam może... Tak, próbowałam kohinorów akwarelowych jakieś 2 lata temu, ale jakoś mi nie podeszły. Znaczy też 2 lata temu, wspominałam o tym w poprzednim filmie, 2 lata temu to ja w ogóle nie umiałam rysować. Ogólnie głównym zamysłem tego filmiku jest to, że będziemy sobie rysować w szkicowniku. Zrobimy sobie takie małe study z koloru kredkami. I opowiem wam trochę o sobie, opowiem wam, jak powstał ten kanał, kim ja jestem, co ja robię ze swoim życiem i dlaczego uważam się za kompetentną, żeby pokazywać wam, jak się rysuje i jak ja rysuję. There's something that feels so good about sharing your life with somebody. Okej, yikes. Więc moja ostatnia praca w tym stylu powstała 20 kwietnia tego roku. Ale co chcę zrobić? Do tego potrzebny jest mój stary szkicownik. Chcę wrócić do mojej pierwszej pracy w tym stylu, która była... Wow, powstała dosłownie 2 tygodnie wcześniej. Ale co lubię w niej, co mi się nie podoba w tym dzinie? Im dłużej rysowałam kredkami, tym bardziej wchodziłam w szczegóły i jak widzicie, te linie są dość lżejsze, bym powiedziała. I wydaje mi się, że używam więcej kolorów tutaj. W sumie może nie w tej pracy, ale na pewno używałam więcej kolorów, zdobyłam więcej kolorów kredek. Natomiast co lubię w tej starej? Zobaczcie, jakie to jest chaotyczne i takie mniej przemyślane i wygląda dużo lepiej. Kolory są na pewno żywsze i te pociągnięcia kredką są jakby grubsze. Nie ostrzałam tak tych kredek i dużo mocniej przyciskałam do papieru, więc w czymś takim będziemy pracować. Dobra, zmieniłam jeszcze trochę kadr, żeby mi nic nie przeszkadzało. Ale dobra, jak możecie zobaczyć, traktuję rysowanie kredkami trochę jakbym rysowała ołówkiem, z tym, że po prostu używam kolorów i nie bawię się w blendowanie ani żadne takie bajery. Z jednej strony mi się nie chce, a z drugiej w sumie podoba mi się to, co robię teraz. No szczególnie ta praca, to jest, uwielbiam ją. Zresztą to jest autoportret, oczywiście, żeby narobić moją twarz, prawda? Przeanalizujmy, jakie kolory tutaj mam, żeby to mniej więcej powtórzyć. Na pewno to jest czerwony, ale zawsze jak używam tego rysunku na komputerze gdzieś, zmieniłam ten czerwony na różowy, więc myślę, że takiego koloru sobie użyjemy. To będzie chyba to, nie? No, ten różowy. A niebieski, może wezmę ten piórnik tutaj. Niebieski to był ten niebieski na 100%. Nie wiem, czy nie zmienić go na taki kobaltowy bardziej. Dobra, myślę, że zostanę przy tamtym niebieskim. Żółty na pewno. Czy ja mam tu jeszcze jakieś inne kolory? Dobra, wezmę jeszcze czarny, bo zdążyłam się w niego zaopatrzyć przez ten czas. Dobra, myślę, że też nie potrzebuję więcej kolorów. Mam ich całkiem sporo, ale pamiętam, że wtedy właśnie kupiłam 3 kolory i mi to wystarczyło, więc takich sobie użyjemy.
Dobra, podejście drugie do voiceoveru. Siedzę właśnie w szafie i faktycznie to trochę brzmi, jakbym nagrywała podcast albo była w jakimś radiu. Siedzę w ogóle na ustercie prania, także tak wygląda życie youtubera po raz kolejny. O Boże. Okej, więc może przejdźmy do meritum. W poprzednim filmie już wspominałam trochę, kim jestem i co robię, ale to było w dużej mierze śmieszkowanie. Dlatego dzisiaj mówimy konkrety. Więc taka pierwsza rzecz, którą bym wam powiedziała, gdybyście zapytali, kim jestem, i nie, nikt nigdy mnie o to nie zapytał, to fakt, że jestem obecnie studentką drugiego roku Graphic Design na University for the Creative Arts in Epsom, UK. Jezus, angielski, przepraszam was. Fajnie, co? I poza tym pracuję jako grafik w agencji reklamowej i dorabiam sobie jako freelancer. Swoją drogą, możecie kupić moje printy na Society6, ale no z niecierpliwością czekam na moment, w którym będę mogła sobie kupić własną dobrą drukarkę i mieć pełną kontrolę nad tym, jak te printy powstają, bo no nie lubię być zależna od, wiecie, third parties. Dobra, ale no dlaczego ja dokładam sobie kolejną rzecz do mojego planu dnia? Może dlatego, że mam tendencje pracocholiczne, będąc jednocześnie leniwym ziemniakiem, wątpię. Przede wszystkim chcę się dzielić z wami moim procesem twórczym i jak się rozwijam i dać wam motywację do tego, byście wy rozwijali się razem ze mną. Na YouTubie pełno jest ekspertów w różnych dziedzinach albo ludzi, którzy uważają się za ekspertów i brakuje mi takich ludzi, z którymi mogę się utożsamić. A właściwie zawsze mi brakowało, bo nauczyłam się w tym momencie patrzeć na siebie z perspektywy trzeciej osoby, jakkolwiek by to nie brzmiało. Dlatego w tym momencie już utożsamiam się po prostu z samą sobą. Ale ja z przeszłości za to pewnie bardzo chciałaby wiedzieć, jak wygląda w praktyce spełnianie marzeń i aspiracji. I dlatego chcę to odkrywać razem z wami, bo jestem wholesome człowiekiem. W wielu aspektach ten kanał też jest teraźniejszy mnie. Myślę, że gdyby nie to, że nagrywam siebie i patrzycie mi na ręce, nie spróbowałabym wielu rzeczy i nie próbowałabym ich aż tak dopracować. Ale też jestem typem, który zapomina, ile rzeczy potrafi zrobić i ile rzeczy potrafi się nauczyć, jeśli tylko chce. Właściwie to wierzę, że każdy jest takim człowiekiem i każdy z nas w jakimś stopniu nie jest świadomy swojej własnej wartości. Ale zapewniam was, wszyscy je mamy i boimy się, albo nie chcemy, albo mamy jakieś inne powody, dla których nie odkrywamy ich. Więc mam nadzieję, że będziemy je odkrywać razem. Chcę też się z wami podzielić moimi takimi małymi rzeczami, które zmieniły moje życie i myślenie na lepsze. Chcę wam pokazać, dlaczego wszystko może poprowadzić nas do bycia lepszym człowiekiem, którym nie jestem jeszcze, ale pracuję nad sobą i myślę, że wiele też się nauczę od was. Ostatnio odkryłam, jak dużą wartość niesie właśnie takie bycie otwartym, jakkolwiek cheesy by to nie brzmiało, i nad tym też chcę pracować. Ogólnie przykładam bardzo dużą wagę do tego, by pilnować swoich własnych myśli, żeby nie rzucić się w spiralę bycia negatywną albo bezgranicznie smutną. Wiecie, o co mi chodzi. Bo wiecie, emocje są ogólnie spoko, ale zafiksowanie na ich punkcie? Yikes. Ale pamiętajcie, jeśli czujecie, że nie dajecie sobie rady z własnymi emocjami, z życiem ogólnie, idźcie do terapeuty, błagam, bo to jest naprawdę w porządku i tylko wyjdzie wam na dobre. Także będziemy się tu bawić, będziemy się uczyć i w dużej mierze będziemy poszukiwać samych siebie na różne sposoby. Myślę, że taka świadomość tego, kim się jest i tego, że jest się żyjącym człowiekiem tu i teraz, że się coś robi, jest podstawą tego, by żyć swoje życie tak, jak się chce. Nie, żebym cokolwiek wiedziała na ten temat, bo mam dosłownie 20 lat i nie widziałam jeszcze życia, ale moim podstawowym celem jest właśnie bycie w zgodzie z samą sobą i będę wam pokazywać, że to może mieć sens i że wy też tak możecie. Znaczy, chciałabym, żeby to miało sens i mam nadzieję, że tak będzie.
Okej, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś interesującego o mnie. Mam nadzieję, że zostaniecie tu na dłużej i powiedzcie mi, jak podoba wam się moja praca. Co z tego wyszło? Ja jeszcze nie wiem, bo nagrywam outro, zanim w ogóle jeszcze zaczęłam rysować. Ale wiecie, życie youtubera, nie? Jeśli chcecie zobaczyć więcej moich rysunków, zapraszam was na mojego Instagrama i Facebooka. Opowiedzcie trochę o sobie, o tym, kim jesteście w komentarzach i co rysujecie, skąd w ogóle się tu wzięliście. I mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku. Pa!